Cześć, jestem Lucky, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj omawiamy serial Legends of Tomorrow, w którym przeniesiemy się w kosmos i zobaczymy, jak wygląda NASA, ale o tym wszystkim pogadamy w top 5 najlepszych momentów. Jeszcze przed rozpoczęciem się odcinka chciałem wam powiedzieć, że została utworzona nowa grupa na Facebooku, ponieważ do starej straciłem dostęp dzięki stronie flaro.pl, którzy jeszcze próbowali zablokować grupę, wstawiając zdjęcia obrażające papieża i naprawdę trzeba być chorym na głowę, żeby coś takiego zrobić, ale tak czy inaczej jest już nowa grupa, do której link będzie w opisie, jak i w komentarzu, więc pamiętajcie, aby do niej dołączyć. Numer 5. Eobard Thawne. Jak się dowiadujemy w tym odcinku, ostatni fragment Włóczni Przeznaczenia, który był w posiadaniu Henry'ego Heywooda, otrzymał bezpieczne schronienie na Księżycu, a przynajmniej tak się mogło wydawać. Tutaj mamy oczywiście odwołanie do Apollo 13, którego historia została nieco zmieniona za sprawą Reverse Flasha. No i właśnie, Reverse Flash. To jest kontynuacja historii z ostatniego odcinka, w którym udawał lekarza mającego przeprowadzić badania na pilotach Apollo 13. Użył on jednak swojego urządzenia zmieniającego wygląd twarzy i stał się jednym z pilotów. Cały plan niejako krzyżuje mu tutaj Rey i ciekawą sprawą jest ich walka, w której jest mały problem. Rey mówi, że będąc w kosmosie, czyli w miejscu bez grawitacji, Thawne nie ma swoich mocy. Co według mnie nie do końca jest prawdą, a przynajmniej nie powinno być prawdą. Oczywiście nie mógłby się poruszać z super szybkością bez podłoża, ale wystarczyłby już kontakt ze ścianą statku i byłby już w stanie to zrobić. Inną rzeczą jest fakt, że to mogłoby spowodować uszkodzenie statku, ale z kolei druga rzecz, z której mógłby skorzystać, to jego markowy ruch. I nie mówię tutaj o cofnięciu się w czasie i zabiciu czyjejś matki, a o wibracji swojej dłoni, bo to mimo obecności w kosmosie byłoby jak najbardziej możliwe. Mamy również bardzo zabawną scenę, w której Rey kręci swojego vloga, a Eobard z takim poirytowaniem pyta: co ty robisz? No i ogólnie co do ich rozmowy, Eobard wspomina o tym, że brakuje mu współpracy z naukowcami i wymienia tutaj Caitlyn i Sisko. To jest o tyle ciekawe, że ten Reverse Flash jest pozostałością czasową i jego ostatnim wspomnieniem powinna być śmierć Nory Allen, ponieważ ten pierwszy, oryginalny Thawne, zaraz po zabójstwie Nory stracił połączenie ze Speed Force i dlatego przybrał wygląd Wellsa. Natomiast ta pozostałość czasowa tego nie przeżyła, więc tutaj chyba też jest taki malutki błąd. Numer 4. Henry Heywood. Tutaj powiem wam szczerze, że była to naprawdę emocjonalna scena, w której Henry oddaje swoje życie, aby uratować resztę drużyny. Oczywiście był on najlepszym wyborem, ponieważ był z przeszłości, więc tak naprawdę jego śmierć nic nie zmienia w historii, ale jest to chyba taki pierwszy moment, w którym Nate miał tak naprawdę emocjonalną scenę. Numer 3. Amaya. Po tym jak Nate mówi Amai o jej przyszłości, ta postanawia się dowiedzieć więcej z pomocą Gideon. Widzimy tam jej wioskę, Zambezi, i jest też informacja o jej śmierci, jak i o tym, że w 2017 roku to jej wnuczka będzie nosiła totem i będzie nową Vixen. Takie informacje są oczywiście niebezpieczne, nie tylko dlatego, że nie powinna znać swojej przyszłości, ale dlatego, że mogłaby na przykład wykraść włócznie i spróbować napisać historię na swoją własną. Numer 2. Włócznia Przeznaczenia. Podczas rozmowy z Reyem, Eobard oprócz naprawy statku robi czy też nawet mówi wiele ciekawych rzeczy. Po pierwsze, wreszcie jest uwypuklony fakt jego pochodzenia, a właściwie wieku, z którego pochodzi, co równocześnie czyni go geniuszem w obecnych czasach, a tego zdecydowanie brakuje, ponieważ w komiksach często było to powtarzane i ta wiedza, jaką posiadał, czyniła go jeszcze bardziej groźniejszym przeciwnikiem. W tym odcinku najlepiej zostało to pokazane, gdy Rey nie zdążył nawet zadać swojego pytania, a Eobard już mu na nie odpowiedział, mówiąc, że uczył się astronawigacji w szkole podstawowej. Po drugie, Eobard został zapytany przez Reya, do czego użyje, czy też do czego jest mu potrzebna Włócznia Przeznaczenia, na co on odpowiedział, że dzięki niej będzie mógł żyć. Tak więc Eobard chce użyć włóczni, aby nadpisać historię w taki sposób, aby mógł żyć. Ponieważ jak wiemy, w chwili obecnej jest on pozostałością czasową, która jest goniona przez Black Flasha i który nigdy nie przestanie go gonić. Co więcej, wydaje mi się, że to mu się uda, głównie dlatego, że jest to jedyna opcja, aby Reverse Flash został w serialowym uniwersum. No a nie oszukujmy się, Eobard jest chyba najlepszym przeciwnikiem w całej serii i na pewno powinien się jeszcze pojawić w serialu The Flash. No i numer 1. Lądowanie. Po udanym wejściu w ziemską atmosferę, Reverse Flash nie traci czasu i postanawia uciec. Po raz kolejny możemy zobaczyć jego rozmowę z Reyem, w której dowiadujemy się, że broń na speedsterów, której używają legendy, została wymyślona właśnie przez niego. Podczas tej rozmowy możemy również dostrzec alarm na jego zegarku i to tak naprawdę dało nam potwierdzenie, że Black Flash nadal go goni,
ponieważ co do tego były wątpliwości względem ostatniego odcinka serialu The Flash, w którym to Bernie jako rozsadził Black Flasha, ale najpewniej była to po prostu wersja Speed Force. Tak podsumowując, odcinek był naprawdę ciekawy, fajnie rozwijano wątek kapitana statku, czyli tej takiej małej batalii między Sarą a Ripem. No i ogólnie tyle ode mnie, dajcie znać co myślicie o odcinku i czy według was Reverse Flash będzie w stanie użyć włóczni przeznaczenia, aby nadpisać historię i móc dalej żyć. Hey, Mr. Tallyman, tally me banana. Jak zawsze dzięki za obejrzenie tego odcinka, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę, bo to mi bardzo pomaga. Zobacz poprzednie materiały na kanale i zajrzyj na Facebooka i sklep, do których link masz w opisie.